myślę, że nie od dziś wiadomo, że Tesla do motoryzacji podchodzi jakby z takiej trochę innej strony. Model S, no to była przecież taka najpopularniejsza Tesla. Model 3 też bardzo kontrowersyjny z początku model. Teraz model 3 wydaje się takim normalnym samochodem. Ale tutaj, no to trochę przegięcie pałki. W dzisiejszym filmie Tesla Cybertruck. Tak jest. Prawdziwa. Tak można robić, nic się nie stanie, o tym później. Normalnie prezentację kręcę dla Was w Szczecinie, bądź też na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Prezentacje i nie tylko oczywiście, próby autostradowe. Dzisiaj próby nie będzie. Katowice, Speed Games, mistrzostwa driftingowe Polski. Ale tutaj temat przewodni dzisiejszego odcinka. Przyjrzymy się tej maszynie z bliska, poopowiadam Wam o niej, jakie tutaj są ciekawostki. Później zmierzymy sobie może raceboxem. Bardzo często macie pretensje w dziale komentarzy, że Petrolhead Number One to przecież drugie otomoto. Oczywiście ten Cybertruck jest na sprzedaż. Nie no, ale powaga, jeśli chcesz Cybertrucka, skontaktuj się z cybertruck4u.eu. Ogólnie powiem tak, ten egzemplarz jest na sprzedaż i kolejne egzemplarze już płyną ze Stanów Zjednoczonych, bo oczywiście ten samochód nie jest dostępny na rynku europejskim w sieci dealerów. Ten egzemplarz Tesli Cybertruck jest zarejestrowany w Polsce. Tak jest. Normalnie może nim śmigać po polskich drogach. Nawet nie jestem pewien, czy nie jest to przypadkiem pierwszy w ogóle Cybertruck w Polsce, ale na pewno pierwszy zarejestrowany. Samochód ten został przystosowany do europejskich norm. EV Repair Garage, czyli sieć warsztatów specjalizujących się w naprawach oraz modyfikacjach czy serwisowaniu po prostu aut elektrycznych. Też tutaj wprowadziło swoje modyfikacje. Linki wszystkie macie w opisie filmów. EV Repair Garage ogólnie podejmują się nawet takich bardzo niszowych tematów, bardzo. Może światełka sobie włączymy. Jest klimatycznie, romantycznie, zachód słońca. Powiem Wam, na Speed Games Cybertruck wzbudza niesamowite zainteresowanie. Ja wiem, że tutaj w komentarzach znajdą się zaraz hejterzy jacyś i tak dalej, że to nie jest prawdziwa motoryzacja, że Golf 4 w kombi ma atrakcyjniejszy wygląd. Jest to wersja limitowana Foundation, czyli po prostu takie 1000 pierwszych egzemplarzy, które trafiło do swoich właścicieli. Różnice ogólnie są bardzo delikatne, jakaś tam inna tapicereczka troszeczkę, czy wstawki. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaki na żywo to jest eye-catcher. Jeśli chodzi o wygląd Cybertrucka, no to myślę, że jest to chyba jeden z najbardziej unikatowych samochodów w ogóle dostępnych. Nie ma drugiego podobnego samochodu. Jest to oczywiście pick-up. Elektrycznie. Ale wygląd Cybertrucka nie do końca wywodzi się tylko i wyłącznie z designu, a też z możliwości technologicznych i z materiałów, w jakich jest zrobiony. Otóż samochód jest po prostu ze stali nierdzewnej. Nie ma tutaj lakieru, satynka, ale widziałem też w innych materiałach na YouTube, że generalnie można sobie to wszystko spolerować na lustro i to jest bardzo istotne i bardzo dziwne, ciekawe. Blacha Cybertrucka ma grubość 1,8 mm, a to oznacza, że jest w zasadzie kuloodporny. Tak dokładnie. Ultra twarda stal nierdzewna, obrabiana na zimno. Tego testował nie będę, ale jest wiele filmów, jak ludzie normalnie kopią w ten samochód i się nic nie dzieje. Jest to bardzo wytrzymały wóz, odporna na wgniecenia, zarysowania. No i właśnie ze względu na ten materiał wywodzi się kształt tego samochodu, ponieważ po prostu gdyby ten samochód Tesla chciała zrobić bardziej zaokrąglony jakby, bo widzicie, jest on po prostu ostro ciosany, to z jednej strony nie wiem, czy jest to technologicznie możliwe, ale gdyby było, no to byłoby to bardzo drogie. Poza tym każda taka ingerencja, wyginanie i tak dalej osłabia ten materiał, traci on swoje właściwości. Wygląd wyglądem jest charakterystycznie. Jeśli chodzi o wymiary, no to myślę, że są takie typowe dla pick-upa po prostu ze Stanów Zjednoczonych. Długość prawie 5,9 metra, szerokość 203 cm, wysokość 190 cm, masa 3 tony. Znaczy, w zależności, bo według niektórych źródeł 2,750, według niektórych 3 tony. Jeszcze mi się przypomniało, mówiłem, że to stal nierdzewna i to prawda, ale pojawiały się też słuchy, że podobno Cybertrucki po deszczu strasznie rdzewiały. Oczywiście jest to, nie wiem, hejterzy niezależnie od tego, jaka jest prawda, wiedzą często wszystko lepiej, jak się okazuje. Faktycznie internet obiegły zdjęcia takich pozornie podrdzewiałych Cybertrucków, ale jak się okazuje, transportowane one są
koleją i po prostu na lakierze osadzał się pył. Tarcie kół o szyny, no i wszystkie te takie pypki osiadały na Cybertruckach, później przychodził deszcz, no i sobie rdzenie, takie były brązowe ślady na aucie. Oczywiście koloru nadwozia nie można sobie wybrać, to jest jak jest. Koła również są jedne, proszę bardzo, felgi 20-calowe. Ale opony, no to już są customowe, zrobione specjalnie pod Cybertrucka Goodyeary. Felgi są czarne matowe, ale istnieją tutaj dwa rodzaje kołpaków, które można sobie nałożyć. Tutaj taką zaślepeczkę, czy też takie wielkie, aż dotąd, kapsle kołpaki aerodynamiczne. Tyle, że jak się wjeżdża na przykład w offroad takim Cybertruckiem, no to potrafią one przebić oponę. Opony są całoroczne. Proszę bardzo. Często też widziałem jakieś porównania normalnych spalinowych pick-upów kontra Cybertruck w przeciąganiu się po jakimś błotku, w offroadzie nawet. I kurczę, to i te porównania to takie, wiecie, Cybertruck na takich oponach, a porównywane są na przykład, no nie wiem, do pick-upów spalinowych na atekach czy oponach offroadu, no to bez sensu. Może to kwestia narracji, takiej okularki sobie ściągnę. Jeszcze jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym, no to zobaczcie, jaka tutaj jest w ogóle szyba, ale to nic. Patrzcie, jaka wycieraczka. Jest to najdłuższe pióro, jakie jest montowane w ogóle w samochodzie. 1,2 metra. Wcześniej widziałem Cybertruck, zamiast wycieraczek miał mieć jakieś takie laserowe niby niwelowanie kropel, czy tak rozpuszczanie ich, coś takiego. Jednak finalnie zastosowano wycieraczkę. Myślę, że to kwestia homologacji po prostu norm. Współczynnik oporu powietrza oczywiście jest tutaj znaczny, bo no, Tesla deklaruje 0,34 CX, jednak podobno zmierzono ten samochód i realnie wychodzi 0,38 CX. Możecie się zdziwić, ale New Beetle ma właśnie 0,38 CX, taki sam współczynnik oporu. Jeśli chodzi o zawieszenie, jak widzicie, Cybertruck wzbudza zainteresowanie. Jest pneumatyczne, prześwit od 10 do 40 cm. I co? Zajrzyjmy sobie może do bagażnika. Tak się otwiera bagażnik. Cyk. O, tutaj jest jeszcze roletka. Taka oto elektryczna. Jest ona bardzo wytrzymała, można na nią wchodzić, można po niej skakać. Ja oczywiście tego nie będę robił, no kurczę, nie mój samochód, jakby był mój, to może i bym to nawet przetestował. 2850 litrów, ale przestrzeń to jest swoją drogą, bo pick-upy no to zazwyczaj mają dużo miejsca z tyłu. Ładowność 1134 kg. Bagażnik mamy oczywiście tutaj też z przodu, po bokach. Takie light bary oba, wielkie, potężne. Podłoga oczywiście i jeszcze tutaj pod spodem mamy dodatkową przestrzeń załadunkową. Co ciekawe, jest to wszystko wodoodporne i tutaj pod spodem, proszę, jest kurek spustowy, czyli jak nam się po prostu to zaleje, odkręcamy, no i woda sobie spłynie. Dodatkowo, jeśli otworzymy ten fragment, no to mamy tutaj gniazdka, to akurat amerykańskie, ale co bardzo istotna sprawa, z tego samochodu możemy sobie nawet awaryjnie zasilić dom na 3 dni. Wystarczy, jak taka Tesla podjedzie naładowana na 100%, no to na 3 dni nam dom może zaopatrywać w prąd. Oczywiście też można podłączyć jakiegoś kolejnego elektryka i sobie drugie auto podładować, przykładowo drugą Teslę, czy tam, nie wiem, w sumie obojętnie jakie, ale można. Pojemność tego bagażnika, ja wiem, ze 200 coś litrów. Proszę bardzo, bagażnik jest elektrycznie otwierany. Na nim tutaj jest taki light bar, ale światła właściwe są na dole i są to matrixy wycinające nawet. Ładowność 200 kg, także tutaj wszystko na konkretnie. Cybertruck, fajny akcencik. Bagażnik czy regulacja rolety, drzwi i tak dalej. Można oczywiście sobie wszystkim sterować z aplikacji. Ja akurat tutaj aplikacji przecież nie mam, bo to nie mój samochód. Musiałbym sobie konto połączyć, więc tutaj sobie, proszę bardzo, stąd można zamknąć. Pauzę można włączyć. Oczywiście oprócz tej stali nierdzewnej wszędzie, proszę bardzo, też to wszystko zostało tak delikatnie, chociaż troszeczkę delikatnie wyoblone, by sobie po prostu krzywdy o to nie zrobić. Proszę bardzo, tutaj w tej kamerze widać takie spiłowanie. Jeśli chodzi o spasowanie, no to ja wiem, nie wiem, czy to kwestia technologii, czy czego, no to w niektórych miejscach są po prostu takie, wiecie, no, takie troszkę duperelki, ale można to, myślę, wyregulować trochę. Ta roleta może tak nie wygląda solidnie, ale powaga, jest to normalnie. Tutaj też mamy jakieś mocowania na relingi przykładowo. Tutaj też widziałem, że można sobie wyciągnąć kabel i ogólnie domontować jakieś dodatkowe oświetlenie. No i dobra, wejdziemy sobie do środka. Tak się otwierają drzwi. Proszę, elektrycznie.
O, aż taki jest dźwięk, solidnie, taki kawał konkretnego samochodu. Dźwięk jest taki, nie wiem, widzimy ten samochód, myślimy, jest konkretnie. Słyszymy dźwięk zamykania drzwi, też myślimy, jest konkretnie. Co ciekawe, drzwi tutaj są bez ramek, myślę, że jest to dość niespotykane w pick-upach. Boczek drzwiowy, proszę bardzo. Niektórzy mówią, że Tesla jest tandetna, a tymczasem cały boczek drzwiowy jest tutaj miękki. Wszędzie jest tutaj pod tapicerką pianka. Proszę, tutaj białe fragmenty, też tutaj nawiązanie do wyglądu zewnętrznego. Pamiętajmy też, że w Europie to może być po prostu taki Cybertruck lansowozem, ale w Stanach Zjednoczonych może on normalnie pełnić funkcję woła roboczego. Przykładowo uciąg przyczepy 5 ton, przycisk do otwierania drzwi, szyba, tutaj jakieś schoweczki, ale wszystko to sprawia wrażenie naprawdę fajnego. Jest tutaj oczywiście też podświetlenie ambiente, nie wiem, czy to teraz będzie widać, myślę, że widać. I przestrzeń pasażerska z tyłu, proszę, taka oto kanapa, tutaj też przestrzeń. Tutaj jeszcze jak pociągniemy, czekajcie, tutaj kubeczek wyjmę, podłokietnik, uchwyty na kubki, od razu to pokazuję, jest tutaj sporo miejsca. Proszę, tak możemy sobie tylną kanapę zrobić. No i jest kolejna przestrzeń taka załadunkowa. To jakaś taka nawet lodóweczka wejdzie, myślę. Izofiksy oczywiście. Dwumetrowiec, za dwumetrowcą mieszczą się tutaj, myślę, bez problemu. Ja mam 198 cm wzrostu i właściwie znowu musiałbym się tutaj ogolić na łyso, by nie dotykać o szybę włosami, ale czachą w zasadzie nie dotykam. Ale wygodnie się tutaj siedzi, fajnie. Miejsca na nogi jest tutaj pełno. Tutaj jest w ogóle tablet cały, ale czekajcie, auto musiało być odpalone? Nie, proszę bardzo. O, tutaj można sobie odpalić. Też są tutaj różne funkcje. Muzyka, grzana z tyłu jest kanapa. Tutaj proszę bardzo, ustawienia, sterowanie nawiewem. Nawiewy, jak widzę, są po bokach. Tutaj płaska podłoga, no bo wiadomo, elektryk, Alcantara. Proszę Państwa, Alcantarka i to jaka przyjemna w dotyku. Ciężko mi powiedzieć, że to jest podsufitka z Alcantary, no bo tutaj jest wszędzie szkło, ale no te fragmenty są bardzo fajne, przyjemne. O, haczyk, podświetlenie LEDowe. Powiem tak, jest tutaj nawet troszeczkę taki premium feeling. Wiem, że tutaj pisaliście w komentarzach, że jak chcę premium i jakość, to żebym sobie A3 z 98 roku kupił. Mówię Wam, no kurczę, w podsufitka w A3 ja nie lubię, jak na przykład w starych wagach często wisi podsufitka, a wszyscy uważają je za takie wspaniałe. Świetnie w środku, wszystko jest. Ciężko się tak do czegoś przywalić, no. Ewentualnie może komuś nie podpasować tutaj design wnętrza. Ja akurat jeżdżę przecież Teslą na co dzień, taki minimalizm mi pasuje. Jest to wnętrze bardzo, bardzo ergonomiczne, użytkowe. No, może za wyjątkiem tego, iż nie ma tutaj manetek, ale to tam. No, modele 3 nowe też nie mają manetek i ludzie śmigają dzielnie, ok jest. Fotel umieszczony jest na takim jakby stelażu. Jest oczywiście elektrycznie regulowany. Jest podgrzewany, jest wentylowany, proszę Państwa. Zagłówki są tutaj zintegrowane. Boczek drzwiowy, tak jak z tyłu, cały mięciutki. Audio gra tutaj naprawdę bardzo fajnie. W ogóle jeśli chodzi o audio, taka ciekawostka, czytałem, że w Model 3 na przykład gra ładnie audio, ale nie jest jakoś obrandowane. Jak się okazuje, Tesla ściągnęła byłych inżynierów Bang & Olufsena, by zaprojektowali audio w Modelu 3 i dobrali głośniki i tak dalej. Także może tak jest też w tym przypadku, bo audio w Teslach jest bardzo dobre. Pozycja za kierownicą, proszę, dwumetrowiec na luzaku, bardzo wygodnie. Tutaj te daszki, jak w Modelu X. Aha, nie pokazałem, bo tutaj byście zaraz powiedzieli, gdzie tutaj jest lustro? Jest! I widok z perspektywy kierowcy. Dobra, ja tutaj się streszczam, bo już zachód jest naprawdę ostry. Proszę, całkowicie nowy ekran LCD po środku i to jest nasz, no, całe takie centrum dowodzenia, dajmy na to. Proszę, taki jest tutaj główny widok Cybertrucka. I widzicie, tutaj wszystko można sobie przycisnąć, otwierać i tak dalej. Proszę bardzo, zawieszenie. Tak jak mówiłem, skok zawieszenia jest bardzo duży. Zobaczę, mam 54% baterii. Ile tutaj wychodzi kilometrów? 277 km na 54%, ale o zasięgach też Wam zaraz opowiem. Tutaj panel o klimatyzacji, tak się tutaj reguluje nawiew. Kierownica, jak widzę, też jest tutaj podgrzewana. Fotele, tak jak wspomniałem, wentylowane, podgrzewane. No i proszę bardzo, o,
tak sobie tutaj jeździmy. W nowych Teslach też się taki motyw pojawił po aktualizacji. No i tak całe tu menu wygląda. Właściwie no, troszeczkę inna chyba tutaj czcionka jest, delikatnie układ, ale kto jeździ Teslą, to się tutaj jak najbardziej odnajdzie. Proszę bardzo. Offroad to jest też taka ciekawostka, że możemy sobie wyłączyć tutaj kontrolę trakcji oraz ustawić napęd na tył i można Cybertruckiem latać bokami. Z pewnością bardzo widowiskowo to musi wyglądać. Gałęcjusza czy też manetki tutaj nie ma. Tutaj robimy D albo R, czyli do przodu, do tyłu. A jest Spotify, jeszcze tutaj sobie zobaczmy, możecie pauzę zrobić, jakie tutaj są funkcje jeszcze. Oczywiście jakieś takie rzeczy jak wideorejestrator, tutaj widzę offroad. Aha, dobra, to wrzucimy. Proszę bardzo, jakie ustawienia. Tu jakie widoki z kamer nawet. Co do widoku, no to takie jest lusterko. Praktycznie nic przez nie nie widać, nawet jak się roletę otworzy. Ale gdy tym autem jedziemy, no to tutaj po prostu pojawia się nam widok z kamery. O, proszę bardzo, nawigacja. Nawet Europa tutaj jest już wgrana przez EV Repair Garage. Dobra, jeszcze słowo o baterii i zużyciu energii elektrycznej. Znaczy, proszę, i będzie może nie zużycie energii elektrycznej, ale zasięgi. Jeśli chodzi o wersję Cybertrucków, no to póki co są dwie, a będą trzy. To jest wersja AWD, czy tam All Wheel Drive, tak po prostu się nazywa. Ma dwa silniki, oczywiście jeden z przodu, drugi z tyłu. Jest jeszcze wersja Cyber Beast z 3 silnikami. No to już jest naprawdę potwór, bo Cyber Beast ma mniej więcej 3 sekundy do setki. Troszkę ma wyższą prędkość maksymalną. Co ciekawe, to jest mega komiczne, że klepie Urusa na przykład na ćwierć mili. Najmocniejszy Cyber Beast ma 845 horsepower, ale to po amerykańsku, ja przeliczyłem sobie od razu na europejskie, 833 konie mechaniczne i prawie 1400 Nm, kosztuje $100 000. Tutaj tańsza, taka spokojniejsza wersja za $80 000 mniej więcej, ma 600 koni mechanicznych i 1008 Nm. Przyspieszenie do pierwszej setki podobno wynosi tutaj 4,5 sekundy, prędkość maksymalna 180 km/h. Bateria. Ciężko znaleźć informacje na temat baterii. W jednych źródłach piszą, że 120 kWh, w innych 123 kWh. Nawet nie wiadomo, czy jest to wartość brutto, czy netto. No i proszę bardzo, mamy architekturę wysokiego napięcia 800 V. Jest to bardziej zaawansowana bateria niż w modelu 3 czy modelu S. Maksymalna prędkość ładowania 250 kW. Od 10 do 80% załadujemy sobie takiego Cybertrucka według EV Database w 27 minut, ale realnie widziałem film na YouTube, to jest 41 minut, także troszeczkę, no ale duża jest to bateria. I średnie zużycie energii według EV Database to 26 kWh na 100 km. Szczerze, ja bazuję na EV Database, ponieważ no patrzę z perspektywy swojej Tesli i tam naprawdę to bardzo realnie wygląda. Jeśli chodzi o zasięgi, no to średnio to jest takie 460 km, lato, autostrada 405 km, autostrada to 110 km na godzinę, miasto 660 km i średnio 510, a zimą autostrada przy 110 z włączonym ogrzewaniem to 325 km, miasto 480, średnio 395. Podobno można tutaj też sobie zamontować jakiś range extender, który jest po prostu baterią z modelu 3 z tyłu na pacę jakoś, no i wtedy jeszcze mamy większy zasięg, chyba nawet o 200 km. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Siadam za kierownicę, wrażenia z jazdy. To palimy maszynę, po prostu wciskamy hamulec, jeśli mamy tutaj kartę przyłożoną, bo oczywiście auto jest, o proszę bardzo, na takie karty. Kluczyk można sobie dokupić, ale karta najlepiej ogólnie, jak ma się takiego Cybertrucka, czy tam inną Teslę, to sobie po prostu najlepiej telefon połączyć przez Bluetooth i dajemy sobie do przodu i będziemy jechać. Teraz mamy tryb standard, czyli taki troszeczkę bardziej dynamiczny. Zobaczcie, w ogóle to jest maksymalny skręt kierownicy, jest to niesamowite. Pick-up, a przełożenie tutaj jest takie jak w sportowym samochodzie. Proszę bardzo. Całe tutaj to wszystko tak, nie wiem, ten Cybertruck tak jakby oddychał. Zawrócimy sobie tutaj. To jest świetny promień zawracania, 11 metrów. Jest to naprawdę bardzo dobrze jak na taki wóz. I to jest też strasznie istotne, steer by wire, czyli nie ma tutaj bezpośredniego połączenia kierownicy z kołami. Ja wiem, że niektórych może przerażać. Dodatkowo są tutaj dwie osie skrętne. Zobaczcie,
jaka jest tutaj responsywność. Proszę bardzo, na przykład zawrócimy, pyk. Proszę bardzo, jak to wszystko szybko się odbywa. Delikatnego laga może mamy, gdy tak naprawdę szybko tutaj pociągniemy za kierownicę, no bo przecież są tutaj silniki po prostu, które nam skręcają kołami. A, tutaj sobie pojedziemy, może tutaj. Dobra, tak w kółko będziemy robić, no bo tutaj widzę, sesja jest jakaś robiona. Może depniemy troszkę. Ja pierniczę. No wyciszenia tutaj badać nie będziemy, myślę. Są nawet na spoko takim poziomie. W ogóle sprawdźmy, czy tutaj są okna klejone. Klejone są! No tutaj proszę bardzo, to możemy sobie lustereczko przenieść. Proszę, tutaj nic nie widzimy, ale tutaj elegancko. Myślę, że jest ono wystarczające. Kierowniczka, może mała. Tutaj w ogóle zobaczcie, jaki wieńczyk cieniutki, tutaj już jest grubszy, fajnie leży w dłoni. Jest to, można powiedzieć, taka ewolucja tego całego wolantu, co jest w modelu X. Proszę, klakson tutaj jest normalny, kierunkowskazy. Proszę bardzo. No i też martwe pole, no to jest blind spot assist z kamery prosto. Ej, powiedziałem tak steer by wire, pewnie niektórzy mogą być po prostu przerażeni, że tutaj takie coś jest, ale nie przejmujcie się. Są tutaj 3 czujniki w układzie kierowniczym i nawet jeśli 2 się zepsują, to i tak będzie to wszystko działało, no bo jeden wciąż będzie działał. Nawet jak jeden tutaj padnie, no to od razu nam wywalać zacznie błędy i wtedy żebyśmy nie jechali autem. No i w ogóle przecież, kurczę pieczone, samoloty, no to od dziesiątek lat już mają joysticki, wszystkie sterowane są steer by wire, znaczy nie wszystkie, ale większe, no i to nawet takie wielkie Airbusy czy Boeingi. Latacie samolotami, nie? I się nie boicie. Powiem wam tak, często mówicie, że starsze auta to prawdziwa motoryzacja. Taka W210 z 2008 roku. Jakiego 2008 roku? Z 98 roku ma pedał na przykład gazu by wire. Wiele takich samochodów, nie wiem, nawet 20-25-letnich tak ma. Przecież nie mówicie, że Boże, to się przecież rozłączy. No to jak tutaj będzie, auto zacznie nam przyspieszać, jak się zepsuje? No nie, wszystko jest ok. No szkoda, że dzisiaj nie możemy sobie Cybertruckiem wyjechać na miasto. Z pewnością byłby niezły lans. Tak strzelmy sobie od zera. Zaraz wyjdę po raceboxa. Proszę bardzo. No i dobra. Nie. Odpycha się ten samochód. 53% baterii. Wiecie co? Ja tutaj wyjdę po raceboxika. O, tak. Nawet P nie trzeba wciskać. Ale to jest dziwny samochód. To jest najdziwniejszy samochód, z jakim miałem do czynienia. Mamy klejone szyby, no to zrobimy sobie tutaj antenę zewnętrzną, odpalamy raceboxa. Sporo się tutaj dzieje, powiem wam. A, dzisiaj troszkę w bojowych warunkach. No i dobra. D, znaczy do przodu. I co tutaj uda nam się zmierzyć do setki? Ile ten wóz ma? Klimatyzację? Kurczę, wyłączymy! Ustawimy się. No i dobra. Proszę bardzo. 4,35, ale tutaj moje rzeczy latają. Niby minus 1% nachylenie, ale jest równiutko. Patrzcie, a 4,5 sekundy jest wpisane. Dobra, już nie będziemy szaleć tutaj. No i dobra, w dzisiejszym filmie myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały pierwszy w Polsce taki ogólny teścik Cybertrucka wam się niesamowicie podobał, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.